Także co, zaczynamy. Kolejny epizod strzelinowy. No i dobra, tak jak widać na załączonym obrazku, albo nie. W końcu udało się poświęcić odrobinę czasu, aby zacząć obspawywać konstrukcję paki, ale żeby mieć pewność, że konstrukcja paki będzie obspawana w odpowiednim miejscu, no to wiadomo, trzeba było zamontować progi, zamontować błotniczki i dzięki temu mamy tutaj odpowiednio ustawioną pakę względem wszystkiego. Przy okazji sobie wszystko sprawdzamy. No i jeszcze musimy dorobić mocowania zderzaka, tak żeby podwiesić sobie oryginalny zderzak. No, ale już wszystko powoli zaczyna z powrotem przypominać samochód, także morda się cieszy. Jeszcze trochę spawania, żeby później to rozebrać i wypiaskować, wiadomo. No i dobrze, troszkę powalczyliśmy jeszcze z tylnym zderzakiem. Będę chciał jeszcze poszukać na złomie takiej blachy starej ryflowanej, ażeby wypełnić tutaj tą przerwę, żeby to fajnie właśnie wszystko fajnie współgrało sobie, było osłonięte, tak jak tu jest oryginalnie, mamy ładnie próg oryginalny, tutaj jest fajnie to wszystko osłonięte, no i to samo będzie tutaj, czyli zrobimy sobie taki C-ownik, wygniemy sobie z jakiejś starej, zgnitej i podniszczonej blachy ryflowanej, żeby to fajnie zasłonić. Tylny zderzak wiadomo wcześniej był przyspawany do ramy. Rama z Durango jest krótsza, także zaraz sobie tutaj zrobimy dodatkowe mocowania. No i tutaj będę chciał sobie po prostu taki kwadrat wykonać, który będzie dokręcany do konstrukcji stalowej paki, którą właśnie robimy. No i będzie to kwadrat, więc nie będzie to pracowało. No i 2 śrubki u góry, 2 śrubki na dole. Po 2 stronach tak samo. Tutaj fajnie właśnie wyspawałem konstrukcję też z profila, która utrzymuje nam teraz ten zderzaczek, czy będzie nam utrzymywała ten zderzak. Pozbyliśmy się oryginalnych aizolów i tutaj zaraz mogę pokazać, na czym to oryginalnie było mocowane, bo tutaj wczoraj z tym walczyliśmy. Czyli oryginalnie to było na takich solidnych aizolach, także zmniejszyliśmy też, można powiedzieć, wagę całego zderzaka tylnego. No możliwe, że nawet o połowę. Zastosujemy profile, więc będzie to lżejsza konstrukcja. My tu już nie potrzebujemy nie wiadomo jakiej siły, gdyż to już będzie pełniło bardziej funkcję wizualną, także można było sobie na tym stanąć, to już nic nie będzie ciągało. Podprostowaliśmy go, bo był trochę pokrzywiony i tak już zostaje w tej patynce. Mi się to bardzo podoba, wiadomo, od spodu go wypiaskujemy, pomalujemy, z zewnątrz zostanie tak jak jest. No i dobra. Przymierzyłem też felgi. Z przodu mamy felgę z centymetrowym dystansem, ponieważ mamy dwutłoczkowy, dosyć duży zacisk, jeżeli chodzi o przód. No i musi być centymetrowy dystans, żeby tutaj się feleczka mijała. Ale ciężko chodzi. Ale się zastało. Wszystko. No a z tyłu też przy centymetrowym dystansie, tak jak tutaj kółko wychodzi nam praktycznie na równi z botnikiem, tak z tyłu zanika w nadkolu, w botniku. Także z tyłu sobie dołożymy jeszcze większy dystans. Z tyłu właśnie też mamy dany centymetrowy dystans, ale jak sobie przyłożymy aizolka do grantu botniczka i zmierzymy sobie metróweczką pyk pyk, o wychodzi nam, że odstaje nam 4,5 cm. Znaczy odstaje nam, no że koło nam się chowa na 4, no nawet 4,3. Żeby mieć równy ten, to nawet 4,3, 4 cm, 3 mm. Czyli z tyłu byśmy musieli sobie, bo już mamy centymetrowy założony, dołożyć sobie 5 cm dystans. No właśnie, z przodu mamy centymetrowy, będziemy musieli wymienić szpilki, a z tyłu zostawimy sobie oryginalne szpilki.
ale patrzałem, że ponieważ tu jest ten sam rozstaw co w Navarze i w Mercedesie X-klasie, to jest dosyć dużo dostępnych już gadżetów, jeżeli chodzi o montaż koła. I możemy sobie 500 cm dystanse założyć nakręcane z własnymi szpilkami, żeby odsadzić koło o 5 cm. No i teraz zobaczmy sobie, jaki Durango fabrycznie miał aizol. Durango fabrycznie miało takie aizole nałożone. Co prawda to są 16, ale 265 na 70 na 16, a ja tutaj mam 17 i myślę o oponie 215 50 albo nawet 55 na 17, żeby mieć trochę mięsa na tej oponie. No i te felgi pójdą w czarny mat. I myślę, że z takim 5 cm dystansem nie powinno to mocno obciążać, dużo mocniej obciążać łożyska niż taki felunek z taką oponą. Tym bardziej, że tu mamy heavy duty zawieszenie. Powinno to funkcjonować całkiem ok. No to też nie jest auto, które będzie jeździło 300, ani nawet 200. Także powinno to zdać egzamin. No i tu nam się wtedy zrównają fajnie kółka. 215 albo 225 byśmy dali oponkę. 215 by się lekko położyła na tej feldze. No, zobaczymy. Zobaczymy. No, taki plan. Wzmocnienia w progach w podłodze mamy porobione. To już kiedyś tam na jednym z filmów dawno temu podczyszczałem, podpiaskowywałem, także jest pomalowane z pędzla. Przy okazji tej podmalowywania też góry, która też była podczyszczona. No będziemy to później zamykać tym elementem, który właśnie dorabiałem. No i teraz czas wyciągnąć wzmocnienia słupka A. Wymyślić jak to zrobić do góry, żeby się tu spiąć pod deską i od razu zrobić sobie mocowanie do kolumny kierowniczej z Durango. Także taka misja na tą chwilę. No i dobra, mam już przykręcone kolumnę razem tutaj z całym uchwytem. I teraz właśnie będę się zastanawiał, jak tutaj dać wzmocnienia, żeby dorobić z profila tutaj miejsce do przykręcenia, schować to pod deską. No i będziemy też dorabiać z metalu osłonę tutaj tej kolumny, żeby to po prostu jak najbardziej wystylizować na lata 50. Wiadomo, kierownica będzie z epoki. No i teraz też przyszła pora, żeby sobie przymierzyć fotel. To jest drugi Chevy Dodge, także już mniej więcej wiem, jak to wszystko powinno tutaj być ustawione, ale zawsze sobie warto przyłożyć fotel dla pewności. I w tym będę zakładał pasy bezpieczeństwa. Także akurat w Durango pas mamy mocowany na dole do fotela. No i tutaj mamy, wiadomo, z pirotechnicznym napinaczem regulację. I też będę musiał sobie tutaj wymierzyć teraz, w którym miejscu zrobić mocowanie tutaj w tylnej ściance do mocowania pasa i też to odpowiednio wzmocnić profilem od wewnątrz, żeby to było bezpieczne, żeby ten pas nas po prostu chronił w razie czego. No i mam profile wzmacniające wstawione, profil wzmacniający słupek B. Tutaj od tych wzmocnień w progach idzie nam pionowy słupek. Jeszcze tutaj dostawimy sobie zastrzał, żeby dokładnie go zestrzelić z tymi wzmocnieniami, które robiliśmy w progach. On tam ma też dodatkowe wzmocnienia poniżej. No i tu jest też wstawiona blaszka z trójeczki, także on jest do blaszki z trójki, ale jeszcze tu tylko zastrzelimy, żeby to fajnie było wzmocnione. Tutaj jest też połapany do tych wzmocnień z zawiasami, zarówno na dole, jak i u góry. No i idzie profil przez całość. Do tego profilu jest dorobiony uchwyt do kierownicy. Zaraz jeszcze będę dorabiał, bo ta kolumna jest w dwóch miejscach mocowana. Na razie mamy tutaj w jednym miejscu zamocowaną. No i też jest takim solidnym aizolem ona mocowana do
ściany grodziowej łącznie z pedałem hamulca i na tym też wisi serwo i pompa hamulcowa. No i mamy wrzuconą klimatyzację. Także tutaj mamy nagrzewnicę czy chłodnicę od klimatyzacji. W tym miejscu mamy nagrzewnicę od ogrzewania. No i to wszystko będzie sterowane tak, jakie było to sterowane w Dodge'u. A tutaj sobie pociągniemy jeszcze deskę bardziej w dół, tak lekko zaokrąglone to będzie. I całą tą dolną część tutaj też sobie wykonamy z metalu obudowę kolumny kierowniczej. Wiadomo, kierownica będzie z epoki. Myślę drewniana, jakaś fajna taka trójramienna z aluminiowymi rączkami, czy tamtymi. No i to wszystko będzie pokryte skórzaną tapisarką, ten tutaj dół. Tak samo jak fotel. Tutaj takie malutkie zrobimy siedzonko po środku, które będzie składane jako też podłokietnik. No i drugi fotel też będzie z Durango. Będzie to przeszyte fajnie skórą, żeby bardziej klasycznie wyglądało. I jeszcze pedał od hamulca ręcznego musimy tam zaadaptować. Zaraz to wszystko przytargam i będę rozkminiał. Jeszcze tutaj dołożymy trochę wewnątrz wzmocnień. Także tu mamy to zastrzelone, poprzyłapywane do nadwozia. Ale wiadomo, tutaj będzie blacha, która będzie to łapała. Tak samo tam będzie blacha, która będzie to łapała. I tu myślę jeszcze porobić takie poziome dodatkowe blaszki i jeszcze na wierzch nałożyć następną blachę, żeby tutaj po prostu zrobić taką strukturę, która będzie przyjmowała ewentualne uderzenie, taką strefę zgniotu zrobić, która będzie wyhamowywała siłę uderzenia, zanim to się przeniesie tutaj. A tutaj wszystko, mówię, zastrzelone już mamy profilami, także miejmy nadzieję, że nic się nie wydarzy, ale gdyby mi się miało wydarzyć, to żeby przy małej stłuczce ze współczesnym autem, której ma 5 gwiazdek Euro NCAP, żeby to po prostu coś to ochroniło nas przed zmiażdżeniem. No zawsze lepiej coś dać niż nie dać nic i mieć taką pustą wydmuszkę, bo tak naprawdę to auto nie ma żadnych wzmocnień, to jest po prostu pusta wydmuszka nałożona na ramę. Także trzeba to konkretnie powzmacniać. I tutaj jeszcze muszę wykonać jedno mocowanie, tak jak mówiłem, do całej tej magistrali od nagrzewania i klimy. I rozkminiłem sobie taki szablonik, który będzie nam budował taki uchwycik, który wstawimy sobie tutaj, wcykamy. O, mam to już narysowane na półtorówce. Zaraz wytnę, wcykam i będziemy mogli demontować wtedy cały ten tutaj układ chłodnicy i zajmiemy się już budową tutaj ścianek bocznych ze wzmocnieniami, żeby to wszystko poosłaniać i montażem uchwytu do hamulca ręcznego, nożnego C. No i picobello mamy to wcykane. Dobrze, także teraz będziemy mogli demontować i tutaj się zająć dalszą operacją z tym wszystkim. Si senior. No i dobra, i teraz mogę pokazać, o co mi tu chodziło z tymi wzmocnieniami. Czyli stworzyliśmy sobie coś na zasadzie takiego monokoku wewnątrz tej kabinki z profili stalowych 50 na 30 na 3. I tak jak mówiłem, tutaj jeszcze tego nie zaprezentowałem, ale zaraz do tego dojdziemy, jak tylko obrócimy kabinę na plecy. Tutaj mamy takie wzmocnienie w progach, taką kratownicę spiętą ze wzmocnieniami tutaj poprzecznymi i z mocowaniem do ramy, właśnie przy takim wzmocnieniu poprzecznym z podłodze Durango. Tam mamy całkowicie nowe, zmodyfikowane mocowania do ramy, też takie solidne, wykonane bazowo z trójki, czyli to taka baza, która przylega do ramy jest z trójki, reszta z półtorówki. I to wszystko jest razem połączone, zapewniając tutaj bardzo solidną, mocny element chroniący nas przed jakimś tutaj uderzeniem. I do tego jest wstawiony pionowy profil, który jest właśnie zastrzelony tam wewnątrz do tej tutaj konstrukcji w progu. Tam jest też z trójeczki zrobione takie wzmocnienie tego słupka, które to wszystko spina i jeszcze jest taki zastrzalik, żeby to wszystko ładnie ze sobą współgrało. Tu jest poprzeczka dana, no i z tej strony jest zrobione dokładnie tak samo. To jest połączone poprzez blachę, tutaj też jest ten słupek zamknięty. Od strony wewnętrznej tam też tak jak oryginał jest zamknięty i na wierzch są nałożone kątowniki jeszcze. I to jest przykryte dodatkową blachą, czyli to ma pełnić
takiej struktury strefy zgniotu. No tu już mamy solidne wzmocnienie. No i pod spodem też jest wykonany cały element do tego, żeby można było przykręcić kolumnę kierowniczą. No i tutaj też mamy takie wzmocnienie, na którym będzie wisiała cały ten mechanizm klimatyzacji. To też jest zastrzelone tam do przodu. No i wykonany też mamy uchwyt do hamulca ręcznego. Z tej strony podcinka jest trochę tutaj większa, ponieważ tutaj będzie dolot powietrza z zewnątrz poprzez tą kratkę do klimatyzacji, czyli jeżeli sobie zamkniemy przepływ, no to będziemy mieć zamknięte, jeżeli sobie otworzymy przepływ powietrza z zewnątrz do kabiny, no to właśnie będzie tędy to powietrze zasysane. No i tutaj z tyłu dalsza część tego monokoku, czyli tak samo tutaj jak mamy to wzmocnienie poprzeczne z mocowaniami do ramy, to jest solidne. Tutaj mamy tą kratowniczkę taką w progu, którą zaraz pokażę, jak tylko obrócimy budę, tak jak obiecałem. To też tutaj nam wstaje profil 50×30×3. Okala tutaj górę. To jest połączone poprzez dodatkowe blaszki, które wstawiłem, czyli są do oryginalnego tutaj wzmocnienia z Chevroleta, tej tylnej ścianki. Są dostawione blaszki i te blaszki są punktowo połapane tak na zgrzewki z profilem, żeby to też nie przesztywnić za bardzo, żeby to zaraz nam tutaj nie pękało. No i te oryginalne wzmocnienia tylnej ścianki też są przycykane tutaj od spodu do tego profila. No, także tak to sobie wykombinowałem i tak to wykonałem. No myślę, że to będzie fajna struktura, która będzie to tutaj ładnie tą kabinkę spinać. Stworzy to właśnie taki monokok bezpieczeństwa. Jeszcze będę się zastanawiał, żeby wstawić wzmocnienia w drzwiach i jeszcze coś pokombinować, bo na razie mam oryginalne zamki, a wiadomo, te drzwi nawet przy ostrym zakręcie się potrafią otworzyć. Ale myślę, żeby coś pokombinować jeszcze, żeby właśnie później wstawić wzmocnienie w drzwiach, żeby tutaj mniej więcej jakoś to coś zabezpieczyć, no bo to pusta wydmuszka. Zaraz pokażę, ale to ogólnie cała tutaj ta struktura z tyłu to jest pusta wydmuszka bez niczego. No i dobra, tu jeszcze teraz muszę wykminić wzmocnienie tutaj tej strony, bo to jest tak samo jak tutaj z przodu, że ten słupek to jest tylko taki celowniczek. Co prawda on jest z grubego materiału, ale to jest puste. Także cała ta strona to jest po prostu pusta wydmuszka, także jakby tutaj były od tej strony jakiś strzał, jakaś stuczka, to od razu auto nam wjeżdża, łamie nam kręgosłup. I też właśnie tutaj będę chciał zrobić wzmocnienie tego słupka. Alright, my friendy, tu jeszcze mamy misję, zanim tą kabinkę obrócimy na grzbiet. To jeszcze mamy mission to completion. Wiązka kabinowa już jest przerobiona względem Durango. Powycinane są niepotrzebne rzeczy, pousuwane. Ale musimy dorobić sobie w tej kabince mocowania i jakoś tą wiązkę sprytnie rozmieścić, żeby nam tu fajnie leżała. Także tutaj mamy uno pedał do hamulca ręcznego, nożny pedał do hamulca ręcznego. Czyli musimy sobie wszystko rozmieścić, później znowu założyć kolumnę kierowniczą i ten układ klimatyzacji, żeby zobaczyć, czy coś nie będzie gdzieś tam o siebie ocierać. No trochę tych gadżetów elektrycznych mamy i trzeba je dobrze rozmieścić, robiąc sobie odpowiednie mocowania, zanim to jeszcze rośniemy, mamy obrabiać. Także tak. Mam pierwszy elemencik. Tu już mam dwa mocowanka dospawane. I tu sobie zawieszam pierwszy element i dalej będę rozciągał sobie wiązkę, odpowiednio umieszczając odpowiednie moduły. Tak, i jeszcze teraz będziemy musieli sobie, zanim to wszystko zaczniemy jeszcze robić, jeszcze dodatkowa robota, ponieważ jak założymy sobie tutaj tą klimatyzację, to właśnie będziemy musieli sobie teraz dorobić jeszcze tą deskę rozdzielczą dół, spód deski rozdzielczej. Tak. No roboty jest od groma, no ale co? To już chyba w następnym odcinku sobie
resztę tej roboty, że tak powiem, zrobimy. Jest. Dobra, ale żeby zamodować Wam te widełko, to obrócimy kabinkę, bo tu jeszcze mamy tyle roboty, a dobrze by było zakończyć te widełko pokazując Wam to, o czym Wam opowiadałem, także... Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I... Leczuśka. Będzie auto całkiem nieźle jeździć, bo ogólnie Chevrolet jest dość lekki. No i dobra, tu wiadomo, jeszcze podłogę musieli sobie wypiaskować przed malowaniem, zresztą w środek też. Ale tutaj mniej więcej widać tą strukturę, którą stworzyliśmy z profili. Także tutaj są solidne profile wstawione, zastrzelone. Tutaj akurat jest zakryte blaszką, ale zastrzelone są właśnie z tymi pionowymi profilami, które idą do góry. I to jest wszystko tutaj spięte, łącznie ze wzmocnieniami tymi poprzecznymi. Czyli to jest to, które nie widzimy. Tutaj mamy takie te, które jest u góry, do mocowania foteli. No i tak to wygląda od spodu. Plus mamy te elementy, które dorabialiśmy z trójki, plus całość z półtorówki. I na takiej zasadzie to jest wzmocnione. Także no, myślę, że powinno to się zachowywać lepiej niż jakby tego nie było. Miejmy nadzieję, że nigdy się nie będziemy musieli przekonać o tym. Także co? Lajkuj, komentuj. Jeżeli nie subskrybujesz, to zasubskrybuj kanał, żeby algorytmy lepiej podziałały. Tyle na dzisiaj. Do następnego wideo. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die.